Cześć. Słuchajcie, mieliśmy już wyjeżdżać z Gran Canaria, już nic mieliśmy nie nagrywać, ale pomyślałem, że nagram może odcinek o tym, czy kupić rower nowy, czy używany. Jest to bardzo duży dylemat, ja dostaję od Was bardzo dużo pytań na blogu, w mailach, w komentarzach. To, o czym dzisiaj będę mówił, znajdzie się także na blogu, link będzie w opisie. Zacznę może od rowerów używanych. Więc oczywista zaleta roweru używanego, no to każdy powie cena. Rower używany w zakupie jest tańszy. W zależności od tego, ile ma lat, w jakim jest stanie, kupimy rower o połowę, o 80%, nawet 90% od ceny wyjściowej. Jest to na pewno spora zaleta. Teraz, jakie jeszcze rower używany może mieć zalety? Bo wydawać by się mogło, że to tylko cena, ja o tym sobie też trochę przemyślałem i się okazało, że ma jeszcze kilka zalet. Zaletą jest na przykład to, że jeżeli nie wiemy, jaki rower kupić, na przykład, no nie wiem, jeździliśmy sobie całe życie na rowerze górskim, nagle mamy pomysł, o kurczę, pojeździłbym sobie na rowerze szosowym, ale nie wiem, czy mi się to spodoba. Nie mam kolegów, od których bym sobie pożyczył taki rower, nie chcę wydawać pieniędzy, nie wiem, albo nie ma po prostu wypożyczalni, więc nie wypożyczę roweru, no to można kupić sobie używany jakiś, nie wiem, za parę stówek, pojeździ i potem człowiek zdecyduje, czy ma ochotę jeździć dalej, czy nie, czy kupi coś lepszego, czy może przy tym zostać, a może go sprzedać. Więc jest to kolejna, na pewno bardzo duża zaleta roweru używanego. Kolejna sprawa, jakie są jeszcze wady takich używanych rowerów? No wiadomo, stan techniczny. Więc nawet jeżeli kupimy rower od dobrego kolegi, który mówi, o tak, ja serwisowałem, było super, no nigdy tego nie wiemy. No oczywiście od dobrego kolegi, tego naprawdę dobrego, to tak, no może kitu nam nie wciśnie i naprawdę serwisował ten rower, ale kupując na Allegro, to słuchajcie, to no, który sprzedający, panie, rower jest idealny, najlepszy, stan bardzo dobry i tak dalej, i tak dalej. Nawet jak się już pojedzie na miejsce, sprzedający może ściemniać tak, że się tego dowiemy się dopiero na miejscu, tracimy czas, tracimy nerwy, ale szukać warto. Jakie jeszcze wady? No oczywiście w używane rowery najczęściej trzeba będzie zainwestować, bo ja bym nie wierzył w te wszystkie rowery, które są super, po prostu wsiadać i jeździć, wszystko powymieniane. Trzeba liczyć się z tym, że będziemy wymieniać sukcesywnie jakieś części, ale nadal myślę, że okaże się, że będzie to i tak taniej niż kupić rower nowy. Ale znowu, nie każdy chce się w to bawić, nie każdy chce tracić czas na jazdę do serwisu czy samemu. Ja oczywiście popieram i zalecam i pochwalam to, żeby samemu próbować. Wiele rzeczy da się zrobić naprawdę bez jakiegoś większego technicznego wykształcenia i bez przygotowania, no ewentualnie kupując tam 1 czy 2 klucze. Dobrze, to teraz jeszcze 2 słowa o rowerach nowych. Nowy, no jak to nowy, wiadomo, nikt wcześniej na nim nie jeździł, jego stan jest praktycznie pewny, wiadomy, ten rower jest sprawdzony. Dostajemy dowód zakupu, mamy gwarancję, często na ramę jest, no często może nie, ale dobra, przy wielu producentów daje gwarancję na ramę dożywotnią. Możemy dostać fakturę, czyli na przykład jeżeli ktoś chce wciągnąć sobie w koszty, wziąć na firmę, dostanie fakturę. Z rowerami używanymi to różnie, tam najczęściej albo nic nie dostajemy, albo jest to tylko VAT marża. Rower używany no jest w stanie idealnym. Na pewno jeżeli kupimy przyzwoity rower, to się nim troszeczkę czasu pojeździ bez żadnych wymian, bez żadnych napraw. Mamy w zasadzie pewność, że nie jest kradziony. No dobrze, słuchajcie, to reasumując. Nowy czy używany? Jaki wybrać? Ja tak sobie gadam, a tutaj nic z tego nie wynika. No nie powiedziałem, czy kupiłbym taki, czy kupiłbym taki. Że ja osobiście kupiłbym nowy, ale powiem Wam dlaczego. Tak sobie pomyślałem, że tak, jeżeli ktoś kupuje rower na dłużej, 5 lat, 7 lat, 10 lat, ma pieniądze odłożone, dlaczego kurczę by nie kupić nowego? Będzie na pewno z tym mniej problemu. Rowery się tak, jak wbrew pozorom tego, co ludzie mówią, to rowery się aż tak nie psują, no chyba że ktoś jeździ bardzo dużo, ale to też trzeba dobrać wtedy rower odpowiednio wyposażony do liczby przejeżdżanych kilometrów. Nie oszukujmy się, rowerem za 1000 zł nowym nie przejeździmy po 10 000 kilometrów rocznie czy 15 000 kilometrów rocznie bez żadnych napraw, bez żadnych usterek. W każdym razie na dłuższe, powiedzmy, jeżeli ktoś chce dłużej sobie tym rowerem pojeździć, no to rower nowy bardziej bym polecał. Teraz dla laika, dla osoby, która się kompletnie nie zna, nie ma w rodzinie nikogo, kto by jej pomógł kupić rower, też polecałbym mimo wszystko kupić rower nowy. Będzie z tym też mniej problemu. Nie nadziejemy się na minę, że nam gdzieś w komisie czy na giełdzie ktoś nam wciśnie jakiegoś złoma. No to mniej więcej tak wygląda to moje porównanie nowe używane. Jak widzicie, jeszcze tego dylematu nie rozstrzygnąłem, może Wy mi pomożecie. W komentarzach napiszcie właśnie, czy wolicie nowe, czy wolicie używane, jakie są Wasze argumenty za i przeciw. Także dzięki, trzymajcie się, hej!